Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogliśmy się spotkać. Chciałbym z panami porozmawiać na temat historii tego, co u was tutaj było, co już nie jest, już zostało zabrane, czyli tego malowidła stalagowego. Czy jesteście państwo tutaj w tym domu, w tym obiekcie od którego roku? Ja jestem od urodzenia, ale obok mieszkałem. Aha, Także- ale no nie rozumiem, ale... ale tutaj? Mhm. No, w tym od 84. I od tego momentu wiedział pan, że tam jest to malowidło. No bo jak pan tu gospodarz... nie tak bardzo na początku, Aha. bo to tak było zakurzone, tego nie było widać tak, ale Czymś zawsze później to było przykryte i No, to było niewidoczne. zastawione, ale później tak w miotłę się wzięło te Pajęczyny, pajęczyny, mhm. obmieść tego i się pokazuje. A czy mieliście świadomość, czy przypuszczaliście, jaka może być historia, kto to zrobił? Nie. Po prostu było coś. Było, tak. Zawsze było. za młodych lat, jak właśnie widziałem ten murar właśnie na tej ścianie, to zastanawiało mnie właśnie to, co to jest za język, bo to byłem młody, nie znałem jeszcze języków. I co to jest za język właśnie na tej górnej belce zawsze coś tam było napisane. To mnie zastanawiało. No i dopiero 6 lat temu, jak właśnie wyjechałem do Anglii, to już poznałem troszeczkę języka i właśnie wiedziałem, że to jest właśnie język angielski, to jest po angielsku właśnie napisane. A kiedy mniej więcej posiedliście tą informację, wiadomość, zrozumieliście, że to może być pamiątka z okresu wojny? Czy to było już dawniej, czy to... Znaczy, ja tak się domyślałem ze względu na te kraty, co są w oknach, Aha, nie? aha. I pamiętam te schody, jak było, to było no taki malutki, nie? I to pamiętam, jak to było i później no tak się domyślałem, nie? A ja tam zadam jeszcze jedno pytanie takie historyczne. Czy nie kusiło was albo ze względów funkcjonalnych, albo no, po prostu użytkowych, żeby na przykład rozebrać ten budynek, że nie wiedząc co to jest, nie myśleliście o tym, żeby go rozebrać, żeby no po prostu zlikwidować to? Może ja się w tym temacie wypowiem. 4 lata temu pomysł był na to, żeby poddać ten budynek renowacji. Zgłosiłem się do konserwatora w Gdańsku. Pani przyjechała, zobaczyła ten rysunek, zobaczyła ten budynek. Stwierdziła, że ten budynek no, się nie zawali, że on jeszcze troszeczkę potrwa tutaj. I tak sobie pomyślałem, że zrobię tutaj pracownię pszczelarską w tym oto budynku. Ale jak tak widać, zacząłem troszeczkę łatać ten dach i zobaczyłem stan tych wszystkich belek, tych ścian. Ściany się tutaj rozchodzą. No tutaj jest naprawdę tragedia, jeśli chodzi o stan budynku. I pomyślałem o tym, żeby ratować właśnie ten rysunek. Dlatego właśnie zgłosiłem się do Pana i ten rysunek dlatego został uratowany. Bo no niebawem, nie wiem, naprawdę nie znam się na tym, ile ten budynek postoi, ale no ten rysunek mógł być zniszczony. No mógł polecieć, nawet wiatr Tak, mógł przewrócić. Tak, tak. No, właśnie. Dach jest naprawdę w opłakanym stanie, cieknie z każdej strony, ale na szczęście tutaj właśnie, gdzie znajdował się ten murar, została położona nowa papa i zostało to To dzięki temu. uratowane. No, właśnie. No czyli zbieg przypadków różnych, Tak. okoliczności, najpierw nieświadomość, drugie właśnie ratowanie, próba ratowania doprowadziły do tego, że udało się to zachować. Czy fakt, że Muzeum z Malborka, Muzeum Miasta Malborka zwróciło się do Państwa z prośbą o przekazanie tego, wzbudziło jakieś no, takie kontrowersyjne odczucia, że no ale zaraz, po co, dlaczego i tak dalej? Chyba nie. Myślę, że już byliście na tyle świadomi. Oczywiście, ja z jednej strony się cieszę, że wszyscy zobaczą właśnie ten murar i każdy dużo osób o nim wiedziało tutaj w Nowym Stawie. Każdy chciał go zobaczyć, no ale wiadomo, nikt tam teraz nie wejdzie, gdyż naprawdę schody, które prowadzą na ten strych, mogą się zawalić w każdej chwili, no i to grozi kalectwu. Tak, to prawda. No stan jest, pamiętam jak pierwszy raz tutaj byłem u Państwa, to faktycznie stan tego wnętrza, tego stropu, który jest nad parterem,
No I dla bezpieczeństwa to fajnie, że się znajdzie właśnie w muzeum i będziemy mogli wszyscy to zobaczyć. A wiecie, jaka jest historia teraz, zamiary muzeum? To jest właściwie oś, to malowidło jest osią wystawy, która może będzie w przyszłości jak gdyby jednym z głównych wątków wystawienniczych Muzeum Miasta, gdzie wystawa będzie poświęcona Stalagowi. I to jest jedna z najważniejszych pamiątek, jakie są po jeńcach, no to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Z pamiątek, które zostały po tych jeńcach, bo została korespondencja po nich, zostały jakieś przedmioty osobiste, zostały nieśmiertelniki, ale coś takiego właśnie z pogranicza sztuki i tęsknoty za utraconym światem, no bo oni stracili wszystko, nie? Tak, jak dobrze pamiętam, na tym właśnie rysunku, na tym murarze jest przedstawiony budynek angielski. Tak Znaczy to jest wnętrze salonu. Salonu. Tak. I specyficzny właśnie układ tych budynków angielskich jest taki właśnie, że te frontowe, te okna są zawsze tak wypuszczane. I tam właśnie, tak dobrze pamiętam, to tak jest właśnie to narysowane, namalowane. No, tak Także jest, to na pewno prawda. ktoś tęsknił za domem. Tęsknili bardzo, Tak. no bo jeżeli coś takiego namalowali, to musieli tęsknić, bo to nie jest to, no ktoś mógł tam na ścianie napisać swoje Dokładnie. imię, nie, Datę. ołówkiem, datę, wydrapać na tynku, ale żeby zrobić malowidło, to już jest naprawdę coś niesamowitego.